Good afternoon, konnichiwa, dzień dobry, buongiorno, guten tag. It's time for another train trip in another country. I'm in Poland, so I'm gonna switch to Polish. Please turn on the subtitles provided. So, dzień dobry, po raz kolejny jesteśmy na stacji w Trzebini i ruszamy w podróż pociągiem z Trzebini do Trzebnicy z przesiadką we Wrocławiu na dworcu głównym. Podróżowałem na tej trasie wiele razy. Ostatni raz było to bardzo dawno temu. Już byłem wtedy na wózku. O, jakiś towarowy pociąg rusza i trochę hałasuje. Także ostatni raz jak jechałem na tej trasie, wyglądało to tragicznie. Nie było wind. Przeskakiwanie przez tory na wózku nie należy do łatwych. Teraz zupełnie inna historia. Aż chce się podróżować pociągiem. Mam nadzieję, że pociąg również będzie przystosowany. Rezerwacja również przebiegała zupełnie inaczej niż to, co było 10 lat temu. Wszystko online. Osobna wyszukiwarka dla osób poruszających się na wózku. Więc teraz wkleję, jak to wygląda. Dla tych, którzy nie są zainteresowani, proszę przewinąć do tego czasu. Intercity.pl. Na górze wchodzimy w zakładkę dla pasażera i po środku pierwsze z góry wyszukiwarka połączeń dla osób z niepełnosprawnościami. Ale zanim tu wejdziemy, jeszcze pokażę, że możemy wejść ogólne informacje wszystkie, klikając tą ikonkę z osobą na wózku. I tu znajdziemy wszystko, co może nas interesować, łącznie z wyszukiwarką, zgłoszeniem, formularzem, z ulgami, bilety grupowe itd., itd., itd. Wrócimy do wyszukiwarki. W wyszukiwarce wpisujemy stację początkową, stację docelową, datę wyjazdu, godzinę wyjazdu i najważniejsze, trzeba zaznaczyć wagon z platformą, windą dla osób poruszających się na wózkach. Ewentualnie możemy zaznaczyć jeszcze tylko połączenia bezpośrednie. Klikamy wyszukaj. Tam wyświetliła się lista dostępnych połączeń. Wybieramy te połączenie, które nas interesuje. I na następnej stronie musimy wyedytować swoje opcje wyszukiwania. Możemy dodać drugą osobę, jeżeli nie jedziemy sami, jeżeli jedziemy z opiekunem. I zmieniamy bilet normalny, przypisując ulgę, która nam przysługuje. Jest tu spora lista. Po zaznaczeniu odpowiedniej potwierdzamy i ponownie szukamy połączeń. Wybieramy jeszcze raz połączenie, godzinę, która nam najbardziej odpowiada. Wybieramy klasę drugą. Nie jestem pewien, czy w klasie pierwszej są miejsca dla osób poruszających się na wózkach. I trzeba teraz koniecznie wybrać miejsce. Klikamy w wagon z ikonką osoby na wózku. Pamiętajmy numer wagona, by się przed nim ustawić, jak już będziemy na peronie. Również zaznaczamy miejsce z ikonką osoby na wózku. Potwierdzamy. Zaznaczamy miejsce dla osoby towarzyszącej, opiekuna, opiekunki. Potwierdzamy. I jeszcze raz wszystko potwierdzamy. Tutaj możemy dodać bagaż. Ja nie posiadam żadnego, więc rezygnuję. I przechodzimy do płatności. Tutaj zakładamy konto albo logujemy się, jeżeli już konto mamy. Możemy również kontynuować jako gość. Pozostaje tylko jeszcze wypełnić formularz i poinformować obsługę okoliczności pomocy o tym, żeby była winda albo jakaś platforma, żebyśmy wsiedli do pociągu.
Formularz ten znajduje się poniżej na stronie. Wygląda on tak. Zgłoś swój przejazd, internetowy formularz. Klikamy. Come on. I wypełniamy formularz. Zaznaczamy, czy podróż odbywam indywidualnie, samodzielnie, czy w ramach oferty bilet grupowy, indywidualnie, czy ktoś towarzyszy, opiekun, podróżujesz samodzielnie. Liczba osób, zaznaczamy, wpisujemy swój numer telefonu oraz jaką formę odpowiedzi chcielibyśmy uzyskać. Do wyboru jest telefon lub wiadomość tekstowa. Po wpisaniu telefonu przechodzimy niżej, zaznaczamy stację początkową, stację końcową. Znaczy należy ją wpisać, nie zaznaczyć. A zaznaczyć należy przewodnika, którym jedziemy. W moim przypadku to było PKP Intercity. Zaznaczamy datę wyjazdu, datę przyjazdu, godzinę wyjazdu, godzinę przyjazdu, numer pociągu. Wszystkie te detale znajdziemy na bilecie. Również możemy wpisać numer wagonu i numer miejsca, ale to nie jest koniecznie. Jeżeli mamy jakieś przesiadki, dodajemy odcinek przejazdu innym pociągiem. Zaznaczamy rodzaj niepełnosprawności. Jest tutaj do wyboru ich kilka. Osoba na wózku, liczba osób na wózku i zaznaczamy, jaki to jest wózek. Manualny, elektryczny, dziecięcy specjalistyczny lub inny. Sprawdzamy, czy nasz wózek mieści się w wymiarach i wadze. Zaznaczamy, że tak, oświadczamy, że tak. I przechodzimy do zakresu pomocy. Jeżeli potrzebujemy pomocy wcześniej niż na peronie, to jest ta sekcja, w której to oznaczamy. Na stacji wsiadania, na stacji wysiadania, na stacji przesiadania się lub nie potrzebujemy pomocy. Pomoc w pociągu. Tutaj ta właśnie sekcja jest najważniejsza, ponieważ będzie potrzebna pomoc przy wsiadaniu i przy wysiadaniu, jeżeli poruszasz się na wózku. Zaznaczamy obydwie. Ewentualnie możemy jeszcze poprosić o pomoc, o wskazanie miejsca w pociągu, pomoc w jego zajęciu. Często jest zawalony bagażami, więc może być to konieczne czasami. I zaznaczamy, czy potrzebujemy pomoc z naszym bagażem podręcznym. Jeżeli nie potrzebujemy, to zaznaczamy, że nie. Następnie zaznaczamy miejsce spotkania. Peron, miejsce wyznaczone do spotkania osoby z niepełnosprawnością lub inne. W moim przypadku zaznaczam peron, na peron się dostanę i ewentualnie wpisujemy dodatkowe jakieś informacje, które mogą być pomocne. Klikamy wyślij i po wszystkim w ciągu 24 godzin powinniśmy dostać wiadomość tekstową lub telefon. Pociąg, którym jedziemy, nosi nazwę Szkuner. Nazwa dla mnie brzmiała znajomo, ale musiałem wyszukać, co to konkretnie znaczy, bo nie miałem pewności. Więc teraz taka ciekawostka. Szkuner jest to typ osprzętu dla okrętów, żaglówek. Są to minimum dwa żagle skośno ścięte, z czego pierwszy jest mniejszy lub równy drugiemu. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Także jedziemy pociągiem o nazwie Szkuner. Do zobaczenia i czekamy na Szkunera. I nadjeżdża nas Szkuner. Tam jest. Dobra, dzięki.
Prosiłbym o pomoc, bo jest troszkę stromo. Dziękuję. Tak, tak. A jeszcze ja panu zrobię wjazd tutaj tylko na pierwszy stacyjny autobowy Warszawa, nie dalej, nie będzie dalej. Mamy na sklepie kierunku Krzepowi do kilometra 4200 i się poruszają. Tak bez stolika. Paleta jest dosyć przestrzenna. Drzwi automatycznie otwierane, zamykane. Przechodzimy z innej linii korzystamy. Nie, coś pan wyrobi, zmieści. Tak, tak, zmieszczę się. Wyrobi się pan tutaj, bo tam jest pole schodzi. Aha, też zmieszczę się. Pomóc panu w sądzie. Dziękuję. No gdzie on jest? Dobry. Dalej jedziecie gdzieś czy coś? O, A na tym peronie. a na tym. Tyle, że mamy na następny pociąg. Nie wiem, czy nam pozwoli tym pojechać, jak jesteśmy wcześniej. Powinien nie... Macie na następny kupiony. Tak, tak, tak. Chyba nie, bo to macie godzinowy, co nie? No w sumie powrót jest otwarty. Nie wiem jak z wyjazdem. Bo jak ma godzinowy, to wątpię, że możemy podjechać. Zapytamy się. Jak Intercity, że są miejsca, co nie? Tak, tak. Dzień dobry. Mam wykupiony bilet, ale na pociąg za godzinę, a jesteśmy nieco wcześniej. Zastanawiam się. Internetowy czy Nie weekendowy, otóż internetowy czy on jest? internetowy, tak. No, niestety nowy bilet muszę wystać. Jakby był papierowy to jeszcze normalnie, ale niestety Bierzemy nowy bilet? a nie, też poczekamy. A po co będzie? Idziemy coś zjeść i wrócimy za godzinę. Tak? Z którego peronu? Tutaj, pewnie Z pierwszego? też. Ja zaraz zobaczę, kto ma tu masę. Dobra. Do stacji Wieloniarka przez stację Kopty Wrocławskie i Jaworzyna Śląska Dobrze. Stąd na torze szóstym przy peronie No ogarniacie Wrocław, wiecie gdzie to jest, tak? Tak. I tam Krysie, tam McDonaldy, to wiecie wszystko. Wszystko wiem. No, miejscowi. Dużo, połowę życia we Wrocławiu spędziłem. Powiedz mi, że na peronie mam 3. Dziękuję. Dzięki.
Widać ją gdzieś? No tak, tylko nie wiem czy z tej, czy z tamtej. Z tamtej, bo nie widzę tutaj tych haków. To jest tutaj. Tylko czekać trzeba na konduktora. Co? No nie, jest gładko. Można? Dam radę, nie jest tak stromo. Raz. To trzeba wysunąć. To musi pan, to musi wysunąć. Po co musisz wysunąć? Bo ona musi wejść tu. Ten element. Dobra, ja ci podniosę. Coś nie podniosę. Dobra, ja podniosę. Czekaj, ja muszę go mieć. Widzisz, dobra. Dobra, teraz powoli. Jest. Żeby było w tą stronę do mnie, do ciebie. Znaczy tu, w tą stronę. Dobra, żeby zabezpieczyć tutaj zęby. Tu weszło. Siedzi. Zabezpiecz. Siedzi. Siedzi. Jesteś. My jeszcze przejdziemy, sprawdzimy, że jest ok. Pomóc? Nie, dam radę. Nie jest stromo, także spokojnie. Żeby troszkę przytrzymać, przyhamować. Tutaj. Dobra, dziękuję. Krótkie podsumowanko. Jest o wiele lepiej niż 10-15 lat temu. Wtedy musiałem być wnoszony z wózkiem do wagonu przez kilku osiłków ze służby ochrony kolei. Także jest o wiele lepiej, ale jeszcze długa droga do ideału, gdzie wagon i peron będą na jednym poziomie i nie trzeba będzie robić rezerwacji pomocy. Choć to drugie, czyli rezerwacja pomocy, w przypadku kolei dolnośląskich wydaje się niekonieczne. Ja nie informowałem kolei dolnośląskich o swojej podróży i jakoś udało się podróż dokonać. Pociągi są tak krótkie, że konduktor na pewno zauważy podróżnika na wózku i wyjmie rampę znajdującą się w każdym składzie. Dzięki, że wytrwaliście do końca i do następnego razu. Dzielcie się w komentarzach, jak u Was to wyglądało.